Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnej prognozie pogody. Dziś po prawdzie tak naprawdę skupię się, zacznę w sumie od mema, który bardzo dobrze podsumowuje tą sytuację teraz w Polsce, to co się dzieje. Nie patrzcie na te moje marne zasięgi na Facebooku, Facebook przycina bardzo mocno zasięgi, ale to co się teraz dzieje, sytuację mamy taką, że część osób zaczęła teraz turnus urlopowy i prawda jest taka, że jest albo deszcz, albo burze. No niestety ta pogoda nie jest zbyt ciekawa i niestety w kolejnych dniach będzie bardzo podobnie z racji tego, że mamy tutaj wędrówkę frontów atmosferycznych z zachodu na wschód, dosyć chłodne powietrze, chwiejne czasami, więc lokalnie pojawiają się komórki burzowe, całkiem bardzo ładnie wyglądające. Tutaj jesteśmy na stronie sieci obserwatorów burz i bardzo piękne struktury, ale troszkę takie jakby tutaj rzec można jesienne już, nie letnie, jesienne. Mamy sierpień, zbliżamy się w ogóle powoli ku schyłkowi lata, zacznie się niedługo pora jesienna. To lato nie jest w tym momencie, nie możemy powiedzieć, że ono jest w jakikolwiek sposób ciepłe, ale to się może jeszcze zmienić. Mamy trochę dni po 10, co zaraz zobaczymy, widać jakieś tam ocieplenie, ale do 10 ta pogoda nie jest zbyt obiecująca pod tym kątem. Natomiast bardzo obiecujące jest zawsze wspieranie naszego kanału. To dzięki Wam ten kanał się rozwija, dzięki Wam ja tworzę kolejne treści, bo robię to przede wszystkim dla Was, dlatego jeżeli Wam się podoba ten kanał, zasubskrybujcie go, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, udostępnijcie innym. Dzięki temu ten kanał może tutaj się dalej rozwijać. Dzięki Wam wszystkim raz jeszcze, a ja przechodzę do prognozy pogody. W tym momencie wyładowania mamy przede wszystkim w Polsce zachodniej. Jest to związane z komórkami konwekcyjnymi i burzami, które tam występują w chłodnej masie powietrza. Te komórki konwekcyjne i burze przemieszczają się w kierunku wschodnim. Możecie je obserwować w aplikacji Monitor Burz, którą możecie zainstalować ze sklepu na Androida bądź na iOS-a. W Europie natomiast najwięcej komórek konwekcyjnych i burz występuje w środkowej i wschodniej Ukrainie, w zachodniej części Rosji, generalnie wszędzie prócz Polski, znaczy może nie wszędzie, ale Austria, północno-wschodnie Włochy, Niemcy, tamtych burz w tym momencie jest najwięcej. Część tych komórek będzie przemieszczała się w kierunku wschodnim, do nas również, więc jak sobie zobaczymy zerkniemy sobie na mapę przepływu powietrza i widzimy bardzo dobrze, jak powietrze wędruje do Polski. Ta cyrkulacja zachodnia nadal się utrzymuje. Chmury frontowe pełzną z południa na północ, na południowy wschód po tym froncie niejako atmosferycznym, ale całość ta całość napiera z kierunku zachodniego. To powoduje właśnie, że to powietrze jest dosyć chłodne, dosyć takie bym powiedział właśnie jesienne. I tu bardzo dobrze widzimy tą strefę opadową, która znajduje się między innymi nad Polską wschodnią, też centralną, południową, no i strefę tutaj z napływem tego chłodniejszego, bardziej chwiejnego powietrza. Te powietrze wchodzi już nad Polskę zachodnią, tam właśnie skutkuje tymi opadami konwekcyjnymi i burzami. Tu bardzo dobrze widać właśnie tą konwekcję skutkującą właśnie burzami. Zerkniemy sobie na radar pogodowy. To będzie bardzo dobrze widać na południowym wschodzie opady deszczu, które wieczorem będą intensywne, bo tam jest wszystko przed Wami, drodzy mieszkańcy. Natomiast na północy pasma konwekcyjne, lokalnie dające wyładowania. Tu mamy jedno z tych pasm. Takie pasma konwekcyjne bardzo łatwo rozpoznać. No to jest bardzo dobry przykład. Po prostu jest to takie ala pasemko. Im bardziej czerwone, tym te opady deszczu są silniejsze, ale raczej krótkotrwałe, ponieważ te pasma bardzo szybko przemieszczają się z zachodu na wschód. I to jest bardzo ważna uwaga. Często jest tak, że podczas przemieszczania się takiego pasma konwekcyjnego wiatr bardzo mocno przyspiesza na chwilę. Te porywy mogą być dosyć silne i dlatego tutaj warto zwrócić
na to uwagę. Zerkamy sobie jeszcze na Niemcy. Tu właśnie widzimy tą bardzo masywną, to może złe słowo, silniejszą masową konwekcję, którą widzieliśmy też na mapie satelitarnej. A dlaczego na południu Polski powiedziałem o tej, że tam wszystko przed Wami? Ano dlatego, bo województwo małopolskie, województwo lubelskie, ale i część województwa podkarpackiego, potem całe podkarpackie będzie skąpane w deszczu. Tam już pada od dłuższego czasu, ale front atmosferyczny tutaj układa się, znaczy jest dosyć mocno blokowany. On bardzo wolno przemieszcza się w kierunku wschodnim, natomiast po długości, po tym froncie atmosferycznym przemieszczają się kolejne chmury z opadami deszczu, przy czym najmocniej w tym momencie pada na Słowacji, we wschodniej Austrii, zachodnich Węgrzech i generalnie Słowenia północno-wschodnie, Włochy produkują kolejne opady deszczu i to wszystko przemieszcza się w kierunku wschodnim, dlatego tutaj te opady mogą być zdecydowanie silniejsze w pierwszej części nocy, ale też i w drugiej. Zerknijmy sobie na sytuację baryczną i widzimy niż za niżem, który przemieszcza się z kierunku zachodniego w kierunku wschodnim, północno-wschodnim. Stan na dzień jutrzejszy, czyli na 2 sierpnia będzie następujący. Niże Ventur, Wenceslaus, to jest po prostu niesamowite. Będą przemieszczały się powoli nad Półwyspem Skandynawskim. System frontów atmosferycznych będzie oddalał się od Polski, natomiast kolejny niż Ksan, który notabene, ja pamiętam niż Ksan, który już był jakiś czas temu, przynosił bardzo silne porywy wiatru w okresie zimowym. Ta nazwa widzę raz jeszcze jest użyta. Ten niż będzie przemieszczał się znów w kierunku wschodnim i znów będziemy mieli system frontów atmosferycznych, czyli front ciepły, front chłodny i front okluzji, więc taka mieszanka pogodowa. Jeśli chodzi o najbliższą noc, IMGW nadal utrzymuje ostrzeżenia dla Polski północno-zachodniej przed burzami, ale przede wszystkim dla Polski południowo-wschodniej, przede wszystkim województwo małopolskie, świętokrzyskie, południe województwa mazowieckiego, województwo lubelskie oraz południe i wschód województwa śląskiego przed intensywnymi opadami deszczu. Jak czytamy, prognozowana wysokość opadów do około 30 mm. Lokalnie opadom mogą towarzyszyć słabe burze. Zerkamy sobie natomiast na kolejne dni, a jeśli chodzi o kolejne dni, sytuacja będzie wyglądała następująco. W nocy z wtorku na środę, tak jak wspominałem wcześniej, te opady deszczu będą kumulowały się w Polsce południowo-wschodniej i wschodniej. Tam będą najsilniejsze, ale do godzin porannych ten front powinien opuścić nasz kraj. Dostaniemy się znów pod klin wysokiego ciśnienia. Pogoda na chwilę się poprawi, ale niedługo, bo od zachodu będzie wkraczał kolejny front atmosferyczny, więc znów pogoda nam się po południu i wieczorem pogorszy. Będzie więcej chmur i znów pojawią się opady deszczu. Generalnie burze występują lokalnie w Polsce zachodniej. Tutaj skupię się na modelu Swiss HD 4x4 i powinny wygasać w pierwszej części nocy około godziny 21, 22 już nie powinno praktycznie nigdzie grzmieć, ale opady konwekcyjne w Polsce zachodniej nadal będą występowały, w Polsce zachodniej i w Polsce północnej. Natomiast główna strefa opadowa będzie przemieszczała się w kierunku Polski południowo-wschodniej i niejako rozciągała się w kierunku północnym i w nocy najmocniej będzie padać w województwach wschodnich, województwo podkarpackie, lubelskie, województwo mazowieckie, również województwo podlaskie oraz część województwa zachodniopomorskiego i ta strefa będzie wypierana w kierunku wschodnim bardzo powoli, ale krańce Polski wschodniej powinno opuścić w środę nad ranem. I tutaj bardzo dobrze widzimy ten klin wysokiego ciśnienia. On troszeczkę poprawi pogodę. Te chmury się zaczną rozrywać. Lokalnie pojawi się słońce. Tego słońca może być nawet troszeczkę więcej. W Polsce północno-zachodniej nad morzem będzie występowała konwekcja. Tam będą występowały lokalne opady deszczu, ale grzmieć nie powinno. Chyba że gdzieś pojedynczo, natomiast po południu wieczorem od południowego zachodu wejdzie kolejna strefa dużego zachmurzenia wraz z opadami deszczu, ale tym zajmiemy się w kolejnym dniu. Temperatury w tym momencie od 16 stopni w województwach zachodniopomorskim, pomorskim do 26 stopni na krańcach województwa podkarpackiego, więc południe, południowy wschód najcieplejsze. W nocy temperatury dosyć mocno lokalnie spadną, najchłodniej w Polsce zachodniej od 12 do 14 stopni Celsjusza, w Polsce wschodniej
co by nie mówić, od 14 do 16 bądź 17 stopni Celsjusza. Przy gruncie temperatury spadną na zachodzie i południowym zachodzie do poziomu 7-8 stopni Celsjusza, więc no tak średnio bym powiedział, już tak sierpniowe noce chłodne. W dzień natomiast temperatury zaczną rosnąć, aczkolwiek nie będą to jakieś wysokie wzrosty, około godziny 14-15 w Polsce południowej, centralnej, północno-wschodniej temperatury do 24 stopni Celsjusza, czyli niewiele się zmieni. Jeśli chodzi o porywy wiatru, dziś lokalnie wiało dosyć mocno, jeżeli można tak nazwać porywy od 40 do 50 km na godzinę. W konwekcji te porywy do 60 km na godzinę. W nocy i nad ranem nad Polską porywy wiatru się uspokoją od 20 do 30 bądź 40 km na godzinę, ale tak jak wspominałem wcześniej, na Bałtyku do 70-75 km na godzinę. I taka sytuacja będzie utrzymywała się praktycznie przez cały dzień na wybrzeżu w województwie zachodniopomorskim i pomorskim od 50 do 60 km na godzinę. Tam ten wiatr może być zdecydowanie silniejszy. Jeśli chodzi o sprawy konwekcyjne i możliwość wystąpienia burz, temu przyjrzymy się jutro w godzinach przedpołudniowych, ale prawda jest taka, że szanse na te burze będą nieduże. Jakaś energia potencjalna dostępna drogą konwekcji co prawda jest, szczególnie w Polsce wschodniej, aczkolwiek ona będzie wypierana wraz z tym frontem atmosferycznym poza nasze wschodnie granice. Tak jak wspominałem, gdzieniegdzie może jakoś zagrzmieć, ale szanse na to duże być nie powinny. W żaden tutaj sposób bym jednak nie wykluczał gdzieś tam do drobnych grzmotów. W kolejnych dniach, wtorek, środa, czwartek, co ja mówię, środa, czwartek, piątek, temperatury podobne, 25-26 stopni Celsjusza, ale co widzimy w nowych wyliczeniach, bo o ile jeszcze wczoraj sytuacja była taka, że te temperatury do 12-13 mają być podobne, tak dziś widzimy dosyć mocne spadki temperatur między 6, 7, 8 i 9 sierpnia, lokalnie do 16-17 stopni. Wierzyć się nie chce, ale większość modeli wylicza podobnie, wzrost ciśnienia i spadek temperatur. Powiem Wam szczerze, że to jest dosyć długi okres, ale aż zerknę sobie na inne modele numeryczne, bo to jest bardzo ciekawe i troszkę wręcz dla mnie zaskakujące. CMWF sobie zerkniemy i widzimy. No, powiem Wam szczerze, że 20-22 stopnie te wyliczenia nie są za bardzo optymistyczne i te wyliczenia optymistyczne nie są praktycznie do 10-11 sierpnia. Zobaczymy, obserwujemy. Na razie skupimy się na dniu jutrzejszym i kolejnych. Dzięki Wam wszystkim za to, że jesteście, za to, że wspieracie ten kanał. Powtórzę raz jeszcze. To dzięki Wam ten kanał się rozwija. Ja w tym momencie już kończę i widzimy się w kolejnym materiale. Jak widzicie, pojawiają się kolejne zmiany, tych zmian będzie jeszcze więcej, ale to wszystko dla Was. To wszystko dla Was, to cały czas, mimo tego nagrywany jest na żywo i po prostu to wszystko żywo w locie robię. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, cześć.